Witajcie w kanale o nieruchomościach. Dziś porozmawiamy o temacie, który elektryzuje zarówno inwestorów, jak i mieszkańców dużych miast. Wynajem krótkoterminowy mieszkań i apartamentów. To jest rynek, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i coraz częściej pojawia się w dyskusjach o nieruchomościach, turystyce i inwestycjach. Jedni widzą, że to jest fajne, inni mówią, że to jest w ogóle wróg wszystkiego. Zobaczymy. Naszym gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, które skupia firmy zarządzające już ponad 10 tysiącami obiektów noclegowych w Polsce. To chyba dość dużo. Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest wynajem krótkoterminowy, jakie mieszkania najlepiej sprawdzają się w tej formule, jakie są realne dochody inwestorów, a także o wpływie tej branży na rynek nieruchomości, napięciach albo porozumieniach z hotelarzami i mieszkańcami, szarej strefie, bo tu też jest szara strefa, oraz dlaczego ta branża walczy o jasne regulacje prawne. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, inwestowanie w mieszkania, na przykład też ten krótki najem, no to ten wywiad jest w sam raz dla Ciebie. A zanim zaczniemy, pamiętaj zasubskrybować kanał, pisz nam w komentarzach również opinie o krótkim najmie, swoje wypowiedzi, sugestie nowych tematów, dawaj łapkę w górę dla zasięgów i polecam również sprawdzić nasze kursy o nieruchomościach na stronie symen24.pl. No i przechodząc od razu do tematu, to proszę mi powiedzieć, co to jest wynajem krótkoterminowy? Jak odróżnia się od najmu długoterminowego i jak odróżnia się od hotelarstwa? Na czym te różnice polegają? Zacznę od tego, że elektryzuje nie tylko w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, takich typowo turystycznych, ten temat mieszkańców i inwestorów. A czym się różni? Prawie nie różni się niczym od hoteli, za to od najmu długoterminowego różni się zasadniczo, ponieważ najem krótkoterminowy jest najmem tylko z nazwy, a tak naprawdę jest usługą hotelarską. Spełnia definicję usług hotelarskich czy z ustawy, czyli jest krótkotrwałym wynajmowaniem mieszkań, domów i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, tak to brzmi, które nie są hotelami, czyli nie są klasyfikowane. My przyzwyczailiśmy się kiedyś do tego, że jest coś takiego jak kwatery, czyli jakieś pokoje u kogoś, które można sobie wynająć. I to jest właśnie najem krótkoterminowy, który w połowie poprzedniej dekady został bardzo dynamicznie się rozrósł przez powstanie platformy Airbnb i przez to, że wcześniej hotelarska platforma Booking.com weszła bardzo mocno też na rynek tego typu obiektów i od tamtej pory cały czas rośnie na całym świecie. W niektórych miejscach tak urósł, że zaczął właśnie przeszkadzać lokalnym mieszkańcom, przez to, że wywindował ceny mieszkań bardzo mocno w górę. Do tego jeszcze dojdziemy, spokojnie. To nie wszystko naraz. Na razie powiedzmy sobie o tym najmie krótkoterminowym, już wiemy. Wracając do definicji. Ja mam pytanie takie konkretne. Czy jest jakiś termin? 25 dni to jest najem krótkoterminowy, a 26 dzień to jest najem normalny. Nie ma terminu, prawda? Nie ma terminu. Ministerstwo coś takiego proponuje. My z tym razem z hotelarzami bardzo walczymy, bo nie o długość tutaj się rozchodzi, ale rozchodzi się o cel. Czyli tam, gdzie jest pobyt w celach mieszkaniowych, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, tak to brzmi w przepisach, to jest usługa najmu, czyli PKD, gdzie jest najem, podnajem i dzierżawa. Jeżeli ten cel nie jest spełniany, to jest to usługa zakwaterowania lub usługa hotelarska. I jak to odróżnić? No, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie na drugim końcu Polski i jeździ tam na przykład co tydzień, a podaje adres korespondencyjny u siebie w domu, ma tam rodzinę, a tutaj tylko pomieszkuje, to jest to usługa hotelarska. Niezależnie od tego, czy wynajmuje sobie mieszkanie, czy wynajmuje sobie pokój w hotelu, czy łóżko w hostelu. To cały czas jest usługa hotelarska i tak to jest w polskim prawie zapisane. Jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, podaje ten adres jako
właśnie adres korespondencyjny, sprowadza sobie tam swoje, nie wiem, koty, psy albo i rodzinę, no to jest typowa usługa najmu i w ten sposób jest traktowana przez i skarbówkę, i przez przepisy po prostu. Dobra, do tych przepisów to jeszcze przejdziemy na końcu, bo to jest bardzo ważne, bo z tym się wiążą chociażby na przykład podatki. Ale przejdźmy po kolei, bo te punkty nam właśnie pokażą też, jak ludzie czasami źle rozumieją ten najem krótkoterminowy, chociażby o tej szarej strefie sobie porozmawiamy. Ale teraz pytanie jest takie, żeby ten najem krótkoterminowy działał, no to są potrzebne jakieś lokale, jakieś standardy trzeba pewnie spełniać. Ty siedzisz na tym tle tych ręczników i od razu powiem, że te ręczniki są tutaj celowo umieszczone, żeby wam pokazać, z czym się zmaga firma, która zarządza najmem krótkoterminowym, czyli chociażby z tymi ręcznikami, czyli to jest właściwie tak jak w hotelu wygląda troszeczkę. I powiedz mi tak, jakie mieszkania, apartamenty i domy najczęściej trafiają do takiego wynajmu krótkoterminowego? Jakie są najlepsze pod kątem rentowności i jaka jest rola lokalizacji? Miasta turystyczne, biznesowe, nadmorskie, górskie. Jakie tu mamy różnice? No, może by jakiś inwestor chciał sobie kupić taki lokal pod wynajem krótkoterminowy. Bardzo różnie, czyli nie ma jednego typowego dla całej Polski rodzaju mieszkania, o tym mówimy głównie, lub domu, który by się nadawał, bo to wszystko zależy od tego, gdzie to jest zlokalizowane. Na przykład na podstawie Warszawy, w której działa moja firma, do której zresztą zapraszam, Labo Apartment się nazywa, mamy przesyt mieszkań dwupokojowych. Jak się patrzy na ceny noclegów w mieszkaniach dwupokojowych, to one są zdecydowanie niższe czasem niż w mieszkaniach jednopokojowych, w kawalerkach czy studiach, dlatego że ich jest przeraźliwie dużo. Czyli taki typowy salon z kuchnią i sypialnia, takich mieszkań jest zatrzęsienie. Jest czym wybierać, więc ceny muszą pójść w dół. A mało jest mieszkań dużych czy przygotowanych dla większej liczby osób. I tutaj jest z kolei nisza dla inwestorów. Ale to jest, dopytam, bo powiedziałeś o pokojach, a potem powiedziałeś dla jakiejś ilości osób, czyli co się liczą, pokoje czy łóżka? Zdecydowanie łóżka. Zdecydowanie łóżka w skali całego kraju. Można przyjąć, że liczą się zdecydowanie łóżka, czyli to ile osób, ilu gości można przyjąć. Ale to też jest różnie w różnych miejscach, bo na przykład nad morzem czy w górach, tam gdzie wyjeżdża się nazwijmy to wczasy, tam liczy się komfort, czyli liczy się to, jakie to są łóżka, jest potrzeba więcej łóżek małżeńskich, jest potrzeba więcej przestrzeni, większy luksus jest potrzebny, czyli mieszkania o tym samym metrażu przyjmują mniej gości i to jest wymagane, ponieważ oni przyjeżdżają na dłuższe pobyty, na tydzień, na 2, jest potrzeba więcej szaf. W takich miastach dużych, gdzie przyjeżdża mniej osób jednak turystycznie, albo jest to w proporcjach tak 50/50, gdzie przyjeżdża biznes, czy przyjeżdżają osoby na różnego rodzaju targi, szkolenia, to większy nacisk trzeba kłaść na to, ile jest łóżek, ponieważ mniej goście zwracają uwagę na komfort, są krócej, są często po prostu w pracy i jak są w pracy, to nie potrzebują aż tylu wygód i ich nie wymagają. Często za ich pobyt też płacą firmy i patrzą na cenę. Jeżeli jest duże mieszkanie, gdzie jest dużo łóżek, gdzie pracownicy mogą komfortowo przespać się, tak mówiąc kolokwialnie, nie przebywać w ciągu dnia, ale po prostu wrócić z pracy, coś zjeść, ugotować sobie, wyspać się, obejrzeć telewizję, to taki standard też bardzo często wystarcza, a po prostu w utrzymaniu jest tańszy, więc cena dla takich firm też jest tańsza. Trzeba czyli na wiele aspektów przepraszam, że ci przerywam, ale powiedzmy od razu, czyli w Warszawie na przykład najlepiej mieć 2 łóżka w takim mieszkaniu, a nad morzem na przykład 4 albo 5 łóżek, tak? Odwrotnie.
Odwrotnie, czyli nad morzem większy komfort, bo ludzie przyjeżdżają na dłużej, nie wiem, w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, w tych dużych aglomeracjach, gdzie przyjeżdża więcej osób do pracy, bardziej liczy się jednak cena, a tam, gdzie jest więcej osób na tej samej przestrzeni, można obniżyć cenę za osobę. Więc jeżeli firmy płacą za taki pobyt, no to im zależy też na cenie. No tak, ale jeżeli ja chcę mieszkać w jakimś mieszkaniu, przyjeżdżam gdzieś, no to chcę mieć co najmniej jednoosobowo, no to chcę mieć co najmniej studio, tak? Sam dla siebie, nie jakiś pokój z innymi, tylko po prostu własne mieszkanie. Przynajmniej tak bym postępował. Ale ja nie wiem, czy ja jestem wzorcem, bo ja no, troszeczkę jestem leniwy i korzystam z hoteli głównie, więc ciebie pytam. Pytanie było o inwestorów i o to, w co inwestować. Mhm. Nie mówiliśmy o gościach i perspektywie gościa, tylko o perspektywie inwestowania i zarobków. Więc zarobić można najlepiej na tym, gdzie ma się największą cenę za noc. A cena za noc zależy od tego, ile osób może tam przebywać. Więc duże mieszkania, wysokie ceny za noc, wynikające z tego, że jest dużo łóżek po prostu. To są takie obiekty w dużych miastach, które najlepiej performują, najlepiej zarabiają dla właściciela, bo pamiętajmy o tym modelu, bo o tym też nie wspomnieliśmy, jaki jest model prowadzenia tego biznesu. Czyli operatorzy taki jak moja firma wynajmują mieszkanie od właściciela i pobierają prowizję za zarządzanie tą ofertą. Czyli to, ile zarobi właściciel, zależy od tego, ile uda się wygenerować przychodów z danego mieszkania i mówimy o kosztach, żeby były jak najniższe. No, to jest jasne. Przy okazji przeszedłeś płynnie do kolejnego tematu, czyli dochody i popyt. No, pytanie o to, jak wyglądają zarobki właścicieli mieszkań, to jest takie głupie trochę pytanie, ale na pewno Nie, są dlaczego? ale no bo nie chcę, żebyś podał mi ile złotych po prostu, dokładnie tam 90 złotych i 32 grosze ktoś zarabia na przykład. To ja bym chciał, żebyś powiedział to tak w relacji do najmu takiego długoterminowego, jak to wygląda, jaki jest czas wynajmowania, czy goście zostają na weekendy, tygodnie, miesiące i to też wiem, że jest różnie w różnych miastach, no bo jak podkreśliliśmy, Warszawa to ma potężny udział tego biznesu. I czy w najmie takim krótkoterminowym można powiedzieć, że takich mieszkań już gdzieniegdzie bywa za dużo w stosunku do potrzeb rynku? Powiedziałeś, że w Warszawie jest na przykład za dużo tych dwupokojowych, ale jakbyś rozwinął te tematy, to pewnie inwestorzy byliby Ci wdzięczni. Dobrze, no przede wszystkim, tak jak sam zauważyłeś, to zależy od tego, gdzie jest dane mieszkanie czy dom, bo nad morzem nad morzem jest jeden sezon. Może zacznijmy od tego, czyli sezon letni. Bardzo dużo operatorów działa w takiej formule, że w morskich prowadzi biznes tylko krótkoterminowy, czyli usługi zakwaterowania prowadzi tylko w sezonie letnim, a przez pozostałą część roku albo to mieszkanie stoi puste, bo to się bardziej opłaca niż generowanie kosztów, albo jest wynajmowane długoterminowo. To na przykład w Trójmieście, czy w miastach studenckich. Natomiast w górach są dwa sezony. Jest letni, jest zimowy. Więc tam nie ma takich przestojów, można sobie spokojnie przygotować się, bo to jest tak naprawdę, no powiedzmy 4 miesiące słabsze są w ciągu roku, czyli te międzysezonowe. W dużych miastach z kolei jest bardzo duży pik w miesiącach letnich, bo oprócz turystów, którzy przyjeżdżają latem jednak do dużych miast, są jeszcze cały czas goście biznesowi i dochodzą goście na imprezy masowe. Koncerty, No tak, mecze, jakieś Grand Prix, maratony i tutaj operatorzy bardzo śledzą kalendarz imprez i bardzo szybko reagują też takie narzędzia do zarządzania cenami, które już parę minut po ogłoszeniu, że przyjeżdża jakaś gwiazda na przykład na koncert w kolejnym roku, już windują automatycznie ceny lub proponują wywindowanie ich operatorom, tym, którzy korzystają oczywiście z tych narzędzi. I to jest czasem tak, ja się tak śmieję, bo
patrzę w kalendarz i pytam swojego revenue managera, a kto przyjeżdża 5 lipca na przykład przyszłego roku i się dopiero stąd dowiaduję, że przyjeżdża jakaś gwiazda na koncert, może pójdę, no, może coś ciekawego. Od razu jest taki pik cenowy. I co roku oczywiście operatorzy patrzą na to, jakie gwiazdy przyjadą, bo to są takie bardzo gorące dni, kiedy mamy bardzo dużo przyjazdów jednego dnia praktycznie do wszystkich obiektów i jednego dnia ze wszystkich wyjeżdżają, co na co dzień to się nie zdarza. Ta rotacja jest zwykle taka płynna, a jeżeli jest takie wydarzenie, no to jest to bardzo duże obciążenie takie operacyjne dla firm, kiedy wszyscy wyjeżdżają jednego dnia. Obciążenie później jest też dla pralni i dla wszystkich, którzy w tym ekosystemie są. I na przykład w dużych miastach jest taka sinusoida, czyli jest ten pik w miesiącach letnich i jest fatalna wręcz zima w porównaniu do tego, co się dzieje latem, czyli te miesiące grudzień, styczeń, luty, to są takie miesiące, że to wiatr hula po mieszkaniach, już tak kolokwialnie mówiąc, to no, z 1/3 mniej przychodów niż w miesiącach letnich, nawet przy utrzymaniu tego samego obłożenia. Dlatego właśnie, że na święta ludzie jadą, jeżeli już wynajmują, to jadą w góry, na ferie, które się potem zaczynają, ludzie jadą w góry, w miastach praktycznie turystów nie ma, więc zostaje nam tylko biznes, który też wtedy bierze urlopy i też wtedy wyjeżdża na ferie czy na święta, więc to są takie przesłanki, które no, w pewien sposób wymuszają prowadzenie tego biznesu. I jeżeli, teraz wracając jeszcze do tematu inwestorów, jeżeli decydujemy się na wejście w najem krótkoterminowy, na przekazanie operatorom swojego mieszkania, czy kupienia takiego mieszkania, to musimy brać pod uwagę średnią dochodów dla właściciela, przychodów z mieszkania w całym roku. Nie możemy patrzeć tylko na pojedyncze miesiące, bo możemy się bardzo zdziwić. Jeżeli jakiś operator pokazuje wyniki w miesiącach letnich, to proszę to podzielić sobie przez, naprawdę, wziąć pierwiastek i podzielić przez jeszcze 50, żeby zobaczyć, jak to będzie w lutym. Bo w luty jest zdecydowanie najsłabszy, jeszcze jest mało dni i przychody w lutym są zdecydowanie niższe niż z takiego tradycyjnego najmu długoterminowego, ale jak się weźmie pod uwagę cały rok, to trzeba rzeczywiście przyznać, że dochody dla właściciela są wyższe niż z najmu długoterminowego, mimo tego, że ceny najmu długoterminowego w ostatnich latach bardzo wzrosły, ale też to zależy, bo to zależy też od mieszkania. Tak jak powiedziałem, w Warszawie jest przesyt mieszkań dwupokojowych i właściciele tego typu mieszkań, na przykład w Warszawie, nie mogą spodziewać się wyższych przychodów niż w najmie długoterminowym, bo tego typu mieszkania w najmie długoterminowym są najbardziej poszukiwane, a jeżeli jest bardzo duża podaż w najmie krótkoterminowym, no to ceny muszą być po prostu niższe. Dlatego tutaj, no jak do nas się zgłasza jakiś właściciel, to my uczciwie robimy symulację i mu mówimy, żeby to lepiej wynajął długoterminowo, bo my nie możemy mu obiecać, że zarobi więcej niż w najmie długoterminowym i nie chcemy go po prostu okłamywać, brać swojej prowizji i tłumaczyć mu się co miesiąc, że nie zarabia tyle, co by chciał. Więc też jeżeli inwestujemy, to najpierw rozeznajmy rynek, też sprawdźmy u lokalnych operatorów, niech powiedzą rzeczywiście, jakie mieszkania najchętniej byłyby kupowane, powinny być kupowane, żeby się najlepiej wynajmowało. No, my tak działamy w naszej firmie, że jak zgłasza się do nas inwestor, my często nawet pomagamy mu znaleźć odpowiednie mieszkanie, pomagamy mu w remoncie, też współpracujemy z architektem, mówiąc, jak ma wyglądać mieszkanie, żeby jak najlepiej performowało potem i z takimi właścicielami potem bardzo długo jesteśmy związani, bo rzeczywiście mieszkania dużo zarabiają, a to mogą być nawet mieszkania o mniejszym metrażu, ale odpowiednie ustawienie ścian powoduje, że to mieszkanie może po prostu więcej zarabiać. Też bardzo ważne oczywiście jest wyposażenie, bo no, tak jak my się śmiejemy, szafy nie zarabiają, tylko łóżka. No tak, ale powiedziałeś na przykład o Warszawie i wróćmy do tej Warszawy. To nie jest tak prosto, że kupisz sobie mieszkanie w Warszawie gdziekolwiek i będziesz miał duże obłożenie na tym najmie krótkoterminowym. Tak. To raczej jest jakaś
no teraz nie opisuj wszystkich dzielnic, ale pewnie jakaś jest specyfikacja lokalizacji w mieście tak dużym jak Warszawa na przykład, w innych dużych pewnie podobnie. Tutaj się można bardzo zdziwić, bo ja siedzę w tym biznesie 10 lat i ciągle się dziwię, bo są takie miejsca, które wydawałoby się, że tam nie ma kto po co przyjeżdżać, a okazuje się, że mają bardzo dobre obłożenie i możemy dawać dobre ceny. Biznes. Nie wiadomo czasem, a czasem potem się okazuje dlaczego, jak wypytujemy gości. Bo to może być na przykład jakieś centrum szkoleniowe, które jest położone niedaleko, o którym nie wiedzieliśmy. To może być trasa przelotowa przez Warszawę, gdzie ludzie zatrzymują się po prostu, żeby się przespać i jechać dalej. Jest bardzo dużo czynników i bardzo ciężko powiedzieć, że dana lokalizacja będzie najlepsza. Tak uogólniając, bardzo uogólniając, taka zasada, że najlepsze lokalizacje to są takie, skąd łatwo dojechać do atrakcji turystycznych. Mówię teraz o wszystkich miastach, nie tylko o Warszawie, czyli taka lokalizacja, skąd można dojechać łatwo do atrakcji turystycznych, ale jednocześnie łatwo dojechać samochodem. Można w promieniu takiego, no już nie mówię spaceru, ale szybkiego podjechania samochodem są cele przyjazdów biznesowych, czyli centra kongresowe, centra konferencyjne, są centra szkoleniowe, czy nawet szkoleniowe takie dla lekarzy, którzy muszą ciągle zdawać jakieś egzaminy. Nie tylko mówię o takich typowo dużych centrach, ale takie miejsca, gdzie są organizowane konferencje, targi. Na to warto zwracać uwagę, bo tam ludzie przyjeżdżają, czy centra biurowe. W Warszawie akurat takim miejscem do inwestowania dobrym od wielu lat są okolice Stadionu Narodowego, gdzie powstało zagłębie wręcz najmu krótkoterminowego, bo każda impreza na Stadionie Narodowym generuje bardzo duże obłożenie właśnie w tych okolicach dojścia na piechotę do Stadionu Narodowego. Też Warszawa ma metro, więc też skomunikowanie metrem powoduje, że oddalone nawet bardziej od centrum dzielnice, ale położone wzdłuż linii metra, tak żeby można było łatwo dojść do stacji, czyli w promieniu 500 metrów, też powodują, że takie mieszkania lepiej performują, bo ludzie sobie szukają, żeby łatwo im było dojechać. Dlatego mówię, nie ma takiego złotego środka. Wydawałoby się, że Stare Miasto w Warszawie jest świetne. Nie jest. Tam Stare się nie da Miasto jest wjechać. koszmarem. Ja miałem rodzinę mieszkającą na Starym Mieście, bliską bardzo rodzinę i to w ogóle był koszmar. Mój ojciec chrzestny był zakochany w Starym Mieście, ale tylko on. Natomiast już jego córka niekoniecznie, tak? Zwłaszcza jak musiała wracać wieczorami ze studiów, to takie słabe miejsce. No. W najmie krótkoterminowym bardzo słabe, bo tylko turystyczne, tylko latem i tylko dla tych, co poruszają się na piechotę, bo nie da się wjechać samochodem, a bardzo ciężko zaparkować w okolicy. I tylko jeszcze po Starym Mieście, bo to jeszcze stamtąd się wydostać gdzieś, to jest już, chociaż są te linie niby autobusowe, ale nie jest tak łatwo. Trzeba do nich dojść, tak. Tramwaj, autobus, trzeba do nich dojść, dlatego to takie pierwsze oczywiste wybory nie zawsze są właściwe, dlatego warto zapytać lokalnego operatora, czy kogoś z obsługi w dużej firmie takiej ogólnopolskiej, który zajmuje się danym miastem, miasteczkiem czy jakąś miejscowością, o to, co kupić, żeby dobrze zarabiało. Tak, no okolice Stadionu Narodowego, jak to mój kolega mawiał, zawsze mieszkający tam na Saskiej Kępie, to śródmieście po azjatyckiej stronie, tak? Ale to tak naprawdę jest, w ogóle to jest piękna dzielnica, ale też jest to rzut beretem od Śródmieścia, no to przecież w zasadzie jesteś w centrum. Słucham? Tak jest, wystarczy przejść przez most. Albo przejechać tam 2 przystanki, nie będę teraz liczył, 2 przystanki tramwajem chyba, no ale jakoś to jest po prostu centrum, trzeba o tym pamiętać. No dobrze, ale dużo mówiłeś o tym, jak wy zarządzacie, ale w krótkim najmie są również ludzie, którzy mają swoje jedno mieszkanie i starają się nim zarządzać i mają chociażby ten problem, co za tobą, czyli z ręcznikami, bo muszą obsługiwać jedno mieszkanie,
wy obsługujecie wiele, to jest zawsze łatwiej być hurtownikiem niż detalistą, ale też mówiłeś w naszej rozmowie przed nagraniem o szarej strefie w branży. No właśnie, i czym jest ta szara strefa w branży krótkiego najmu? Jak jest duża, jak możecie ją oszacować? Czy to duży problem dla państwa, dla przedsiębiorców, dla tych, którzy nie działają w szarej strefie, tylko chcą płacić podatki legalnie i mieć święty spokój? No jak ktoś ma jedno mieszkanie, to zdecydowanie najbardziej opłacałoby mu się przekazać je wybranemu operatorowi, bo też dobry operator zarobi mu nawet więcej niż po odjęciu prowizji. Zarobi mu więcej niż on sam by dla siebie zarobił, no wkładając to bardzo dużo pracy. A czym jest szara strefa? W Polsce przepisy mówią wyraźnie, że to jest usługa hotelarska. Jeżeli prowadzi się usługę hotelarską w sposób ciągły i zorganizowany, to inne przepisy w ustawach o przedsiębiorczości, o VAT, o PIT, mówią, że to jest wtedy działalność gospodarcza. Czyli reasumując, jeżeli prowadzimy tak zwany najem krótkoterminowy, to przychody z tego najmu krótkoterminowego należy rozliczać jako przychody z działalności gospodarczej w zakresie usług zakwaterowania. I co to oznacza? Niekoniecznie trzeba od razu zakładać działalność gospodarczą. Przepisy dopuszczają wyjątki, oczywiście jest agroturystyka, ale też jest działalność nierejestrowana. Jeżeli ktoś ma niskie przychody, może korzystać z działalności nierejestrowanej. Najgorsze, co może zrobić, dwie najgorsze rzeczy, które może zrobić, czyli najgorsza i mniej najgorsza, to nie płacić podatków w ogóle, a druga rzecz, płacić podatki od najmu prywatnego ryczałtem, bo to nie jest usługa najmu, więc nie można rozliczać się tym 8,5% podatkiem, tylko należałoby skorzystać, jeżeli ma się małe przychody, skorzystać z dobrodziejstwa działalności nierejestrowanej, ale rozliczać to jako inne przychody, po prostu z zwykłym PIT-em, no albo założyć sobie działalność gospodarczą, co wcale nie jest takie trudne i wcale tak bardzo nie boli, a wtedy legalizuje się swoją działalność. Oczywiście trzeba jeszcze zgłosić swój obiekt do gminnej ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie. Każda gmina prowadzi taki rejestr i wtedy legalizuje się swoje usługi. Jak się zgłosi, to należy też uzyskać pozytywną opinię przeciwpożarową i pozytywną opinię sanepidowską, tak mówiąc kolokwialnie, i te ręczniki za mną. Na przykład nie uzyska się takiej opinii pozytywnej od sanepidu, jeżeli bierze się samemu w nieodpowiednich środkach i w nieodpowiedni sposób. My korzystamy oczywiście z usług pralni profesjonalnej i bardzo prawdopodobne, że w nowych przepisach ministerstwo taki wymóg korzystania z profesjonalnej pralni wprowadzi, bo też o tym mówiono. Ale ja tak mówię o tym, bo trzeba się przygotować na bardzo wiele niuansów, jeżeli chce się to robić samemu. W opinii przeciwpożarowej można trafić na inspektora, który powie na przykład, że wentylacja w bloku powinna być mechaniczna, a nie grawitacyjna, bo takie są przepisy hotelarskie. My jako stowarzyszenie walczymy bardzo o przygotowanie dla nas odrębnych przepisów, bo ich nikt nigdy nie stworzył i są ogromne problemy w tej chwili właśnie z takim przejściem kontroli, bo można trafić na ludzkiego inspektora albo na takiego, który się będzie wszystkiego czepiał i powie, że tutaj musi być w kranie woda pitna, bo hotele taką muszą mieć. Czekamy niecierpliwie, czy ministerstwo wysłucha naszych błagań o te minimalne wymagania oraz wymagania szczegółowe, te przeciwpożarowe i sanepidowskie, bo one nam są potrzebne po prostu w codziennej pracy. Na razie słyszymy słowo pomidor za każdym razem, jak o tym mówimy w ministerstwie. Wrócimy do tego jeszcze na koniec, tak? Ale teraz powiedz mi, jak duża jest ta szara strefa? Jak duża jest szara strefa? My robiliśmy badania w zeszłym roku, które zleciliśmy ośrodkowi badawczemu, żeby sprawdził, ile jest ofert
na portalach rezerwacyjnych zarejestrowanych jako prowadzone przez osobę prywatną, czyli osobę, która nie rozlicza przychodów jako przychodów z działalności gospodarczej lub rozlicza ją oczywiście jako działalność nierejestrowaną lub agroturystykę. Z tego nam wyszło ponad 60%. Dlatego zaokrąglamy do 60%, mówiąc o wielkości szarej strefy, no bo odejmujemy tę agroturystykę, odejmujemy tych, którzy rozliczają się jako działalność nierejestrowana, odliczamy tych, którzy już mają działalność, ale jeszcze nie zmienili sobie statusu na Bookingu czy na Airbnb, czy na innych portalach. Tak czy inaczej, jak się patrzy na poszczególne gminy, bo też te badania były robione w poszczególnych gminach, było to sprawdzane, to ta średnia 60% w dużych miastach oscyluje wokół 60%, 59-61% i w całym kraju jest to około 60% wszystkich obiektów. Muszę powiedzieć, że trochę mnie zszokowałeś tym udziałem, bo przecież te Airbnb i tam inne, ciągle ich reklamujemy, nie wiem dlaczego, mają obowiązek donosić, w uproszczeniu mówiąc, na osoby korzystające do skarbówki. To ci ludzie co, nie boją się skarbówki? Nie tyle donosić, co muszą, korzystając z tej ustawy, tak, z ustawy DAC7 unijnej, muszą przekazywać informacje o rzeczywistych beneficjentach, czyli tych, którzy rzeczywiście zarobili na danej usłudze w platformie internetowej, czyli w tym przypadku właśnie tych, którzy dostali przelew z Airbnb, Bookingu i innych platform. I te wszystkie dane, począwszy od stycznia 2023, nasz fiskus ma. I teraz tak, dlaczego ci ludzie nadal to robią? Nadal to robią przede wszystkim z niewiedzy, ale jest też taka grupa, która po prostu liczy na szczęście, na to, że do nich nie zapuka skarbówka. Mały wtręt. Skarbówka ma zwyczaj pukać w 5. roku. Na wszelki wypadek. Tak, dokładnie tak. Ma czas na to i rzeczywiście domiar można nałożyć do 5 lat wstecz, więc dlatego puka w 5. roku, bo wtedy może najwięcej ściągnąć, więc te osoby mogą się bardzo zdziwić. Też próbują grać na tym, że Ministerstwo Finansów nie do końca rozumie, czym jest usługa najmu krótkoterminowego. My próbujemy Ministerstwu Finansów tłumaczyć, że to jest usługa hotelarska razem z samorządowcami, razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki, no ale Ministerstwo Finansów ma to do siebie, że uważa, że wie najlepiej, w związku z czym nie jest w stanie się zdecydować i tkwi w takim rozkroku. I to wręcz od danego pracownika zależy, jak zinterpretuje daną działalność, czy jako najem, czy jako usługę zakwaterowania. I bardzo często zdarza się, bo też z takim płaczem do nas czasem ludzie dzwonią, że dostają indywidualną nawet interpretację z Urzędu Skarbowego, ze swojego KAS-u lokalnego, że to, co robią, mogą rozliczać jako najem prywatny. Z tym, że popełniają błąd w pytaniu, ponieważ pytają, czy mogą prowadzić na przykład najem poprzez Booking, poprzez Airbnb na doby i tak dalej. Jeżeli używają słowa najem, każdy urzędnik skarbówki wyda mu interpretację dotyczącą usługi najmu. Nie będzie wgłębiał się to poprzez jakie platformy, na ile i tak dalej, ponieważ zostało użyte dokładnie sformułowanie z PKD dotyczącego usługi najmu. I potem przychodzi kontrola i kontrola nie patrzy już na tę indywidualną interpretację, bo ona dotyczyła zupełnie innej usługi. Sprawdza, czy osoba rozlicza się zgodnie z wymaganiami dla usług hotelarskich, czyli czy ma działalność gospodarczą lub korzysta z jakichś innych możliwości, czyli działalności nierejestrowanej na przykład, i rozlicza to jako inne przychody. I te osoby bardzo potem płaczą, mówią, że czytały w internecie, że można, pytały na forach internetowych i tam im powiedzieli, że można jako najem prywatny. No nie można, po prostu nie można. My liczymy na to, właśnie znowu wtrącę się do tego, co powiedziałeś, że zapytasz mnie na końcu, liczymy, że nowe przepisy to tak uściślą, że te osoby nie będą musiały polegać na jakichś internetowych doradzaczach. Ja w ogóle powiem, i to wielokrotnie mówiłem tutaj w naszych audycjach na kanale, jeżeli się
pytasz o interpretację podatkową, to musisz zadać pytanie precyzyjnie i zrobić potem dokładnie to, o co pytałeś. Bo jeżeli robisz inaczej, to nic dziwnego, to w ogóle mnie nie dziwi to zachowanie skarbówki, bo jeżeli pytasz o co innego, no to dobrze, zapytałeś o coś, a zrobiłeś co innego i to jest twoja wina. Tak. Ale przejdźmy teraz do takich tematów dwóch drażliwych. Pierwszy temat to są ludzie, którzy twierdzą, że najem krótkoterminowy podbija ceny mieszkań oraz najmu długoterminowego. No i to na pewno jest różnie w różnych miastach, w miastach turystycznych, a dużych aglomeracjach to może być różnie. Ja też widziałem, znowu padnie nazwa, raport Airbnb, który no troszeczkę moim zdaniem na siłę usiłował coś udowodnić, a udowadnianie na siłę przeczy szczerości, bo jak się pisze, że w Warszawie to w ogóle najem krótkoterminowy nie ma znaczenia, bo to jest 0, chyba 0,25%. 0,05. 0,25%, czyli wyszłoby, że to jest no, trochę więcej niż 2,5 tysiąca mieszkań w Warszawie w krótkim najmie. To jest chyba trochę nieprawda. No i to, że to nie ma żadnego wpływu, ale to jest też manipulacja, bo powinniśmy odnosić skalę tego najmu krótkoterminowego na przykład do ilości w ogóle mieszkań, które zostały zdjęte z rynku najmu długoterminowego i tej podaży, albo z tych mieszkań, które byłyby teoretycznie mogłyby być sprzedane, gdyby nie ten zły, w cudzysłowie oczywiście, najem krótkoterminowy. Dodam też, że z drugiej strony warto to porównać ze skalą tak zwanych pustostanów. Te statystyki są równie wiarygodne jak Airbnb. Jak piszą, że w Warszawie to jest 200 tysięcy mieszkań pustostanów, zależy kto liczy, bo innym wychodzi 80 tysięcy, to jest sztuka liczenia, bym powiedział. W Polsce 2 miliony, 1,5 miliona pustostanów. To już zostawmy tą definicję, co jest pustostanem, a co nie, ale tych pustostanów, czyli mieszkań, które ludzie kupili albo odziedziczyli i trzymają je puste, płacą czynsz albo jako po prostu swoją lokatę kapitału, a nie wynajmują chociażby dlatego, że boją się ustawy o prawach lokatorów i nawet w ten krótki najem, w ten długi najem nie chcą tego puścić, no to te mieszkania faktycznie tworzą lukę na rynku. Jak to wygląda tak naprawdę z waszego punktu widzenia z najmem krótkoterminowym? Tak, no, zadałeś tutaj całą masę pytań, więc ja spróbuję się odnieść do kilku, które zapamiętałem. I tak, myślę, że problemem akurat na rynku mieszkaniowym nie jest najem krótkoterminowy, już bardziej te pustostany, ale bardziej pustostany, które są trzymane przez deweloperów i czekają na to, aż ceny będą odpowiednie, żeby je sprzedać. A co do tych mieszkań trzymanych przez osoby prywatne, które właśnie odziedziczyły, czy nawet kupiły czasem i nie wiedzą, co z tym mieszkaniem zrobić, do nas trafia bardzo dużo chętnych właścicieli, którzy już się sparzyli właśnie na najmie długoterminowym przez przepisy o ochronie lokatorów i chcą po prostu podpisać umowę z firmą. To jest dużo bezpieczniejsze niż podpisywanie umów z osobą prywatną. Czyli my jesteśmy najemcą, tak samo podpisujemy taką samą umowę jak osoba fizyczna, tylko my jesteśmy firmą. My nie możemy sobie zniknąć, oczywiście nie obowiązuje nas ustawa o ochronie lokatorów, więc jest to dużo bezpieczniejszy wariant wynajmu długoterminowego dla właściciela takiego mieszkania. Usługi, które świadczymy, to są usługi hotelarskie, więc to ci nasi goście, to są goście usług hotelarskich, a nie lokatorzy. Ich też nie chroni ustawa o ochronie lokatorów, my możemy ich po prostu wymeldować z lokalu, jeżeli oni będą chcieli zostać, chociaż takie sytuacje no nie słyszałem, żeby się zdarzały. Przynajmniej nie z tego powodu, że ktoś chce zostać, tylko po prostu nie jest w stanie rano wstać. No, to się zdarza. Szczególnie po jakichś imprezach firmowych, ale w skali kraju, wracając do jednego z zadanych przez Ciebie pytań, w skali kraju najem krótkoterminowy nie może stanowić tak naprawdę problemu. Może stanowić problem w jakichś konkretnych bardzo punktach kilku miast, gdzie jest duża kumulacja obiektów. I pytanie, czy
te obiekty dobrze zarabiają, bo jeżeli jest kumulacja obiektów w danym miejscu, no to one w pewnym momencie też muszą zacząć między sobą rywalizować ceną, więc pytanie, czy to z punktu widzenia operatorów czy właścicieli też jest dobre rozwiązanie. Tutaj jednym z miast liderów, jeżeli chodzi o dyskusję na temat najmu krótkoterminowego, jest Kraków, który jest bardzo specyficznym miastem, który ma właśnie stare miasto, gdzie prawie nie ma mieszkańców, gdzie w ostatnich czy przedostatnich wyborach głosowało niecałych 1000 osób, znaczy było uprawnionych do głosowania niecałe 1000 osób, ale to też nie jest kwestia tylko najmu krótkoterminowego na Starym Mieście, ale też w ogóle lokali przekazanych na działalność gospodarczą, gdzie są prowadzone innego typu usługi po prostu i Kraków bardzo chciałby móc tym zarządzać, a w obecnych przepisach nie ma jak. Drugim takim miastem liderem, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, jest Sopot, który też jest bardzo specyficznym miastem, bo to jest, jak sami mówią, miasto z największymi przedmieściami, czyli Gdynią i Gdańskiem, które się nie ma w którą stronę rozrastać, a wzdłuż ulicy Monte Cassino, popularnego Monciaka, jest bardzo dużo właśnie mieszkań, które latem są w najmie krótkoterminowym, a potem przez cały rok stoją puste. To się nie zdarza raczej w innych dużych miastach, czy w miastach takich średniej wielkości, tylko to są lokalne problemy i myślę, że perspektywa akurat tych samorządów, z którymi mamy bardzo dobre relacje jako stowarzyszenie i dużo rozmawiamy na ten temat, w innych miastach tego typu sytuacje nie występują. Ale te miasta przez to, że są bardzo zaangażowane, bardzo dużo robią, bardzo dużo dobrego też robią dla najmu krótkoterminowego i dla takiego zdrowego, dla takich zdrowej dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami a gminą. Tam są wypracowywane pewne propozycje też wspólnie z nami, z przedsiębiorcami dla całego kraju. W tej chwili czekamy na informacje, czy będą w ustawie szykowanej właśnie jakieś prerogatywy dla samorządów, czy ich w końcu nie będzie. Na dniach się dowiemy, jak ustawa ujrzy światło dzienne. Ale nawet patrząc na dane Airbnb, o których wspomniałeś, my liczyliśmy to sami, nam troszkę inaczej to wychodzi, ale my liczyliśmy na przykład w odniesieniu do wszystkich wynajmowanych mieszkań. I najem krótkoterminowy porównany do liczba mieszkań w najmie krótkoterminowym w porównaniu do tych w długim terminie to było kilka procent. Więc to ciężko powiedzieć, że w skali kraju to ma aż taki wpływ. To może mieć wpływ rzeczywiście lokalnie w jakimś mieście, ale w skali kraju to nie może być problemem. Ja jeszcze powiem o jednym. W całym najmie krótkoterminowym według naszych badań jest około 50 000 mieszkań. Jest około 80 000 obiektów, w tym 50 000 mieszkań, z czego 20 000 to są mieszkania prowadzone legalnie w pełni, nie będące w szarej strefie, więc te 20 000 mieszkań w skali całego kraju w porównaniu do liczby mieszkań w całym kraju, no to myślę, że wyjdzie mniej niż Airbnb, bo tam chyba około 3 promili. No ciężko, żeby taka liczba miała wpływ na ceny mieszkań czy na ceny wynajmu. To jest za mała skala. My nie jesteśmy Hiszpanią, nie jesteśmy Włochami czy Francją. Jeszcze. Natomiast niedługo będą przyjeżdżali do Polski, bo tu będzie chłodniej, jeżeli się będzie klimat dalej zmieniał. Zresztą Polska zyskuje na atrakcyjności ostatnio, także turystycznej. Niektóre miasta to widzimy idą mocno do przodu, ale jestem ciekaw Waszych komentarzy. Napiszcie na ten temat, co Wy o tym sądzicie. Spodziewam się różnych wypowiedzi. Przejdźmy do jeszcze jednego tematu, czyli konflikty i napięcia. Mamy relacje między hotelarzami a branżą i to może mniej ważne, jak też ostatnio jakieś artykuły w prasie czy też w mediach raczej niepochlebne, a tu gdzieś jacyś lokatorzy rozrabiali, hałasowali, policja przyjeżdżała i w ogóle sąsiedzi biedni cierpią. Nie da się ukryć, że niektórzy lokatorzy najmu krótkiego są mocno rozrywkowi. Nawet ci po imprezach firmowych również są mocno rozrywkowi, wracając w nocy. Czy jakoś walczycie z ciszą o ciszę nocną? Jak to wygląda, w ogóle tak naprawdę wygląda i jaka jest skala oraz jak to wygląda u operatorów profesjonalnych? No, problem to jest głównie problem medialny. To znaczy występują oczywiście takie przypadki i tu nie ma co ukrywać, ale w skali
tego, ile jest rezerwacji w usługach zakwaterowania, a my mamy więcej obiektów niż hotelarze, więcej możemy przyjąć gości, czyli mamy więcej łóżek niż wszystkie hotele razem wzięte. Patrząc na to, ile jest tego typu przypadków w skali roku, w skali kraju, to są to pojedyncze przypadki, ale one są oczywiście bardzo medialne, więc od razu dziennikarze chętnie o tym piszą, szczególnie jeżeli jakiś radiowóz przy tym ucierpi, a policjanci trafią do szpitala. I tak, oczywiście nie lokatorzy, tylko goście usług zakwaterowania. Tutaj będę mocno poprawiał, no bo to nie jest ustawa o ochronie lokatorów, więc tak. nie lokatorzy, a goście. I co my robimy? My z hotelarzami. My parę lat temu byliśmy bardzo skłóceni z hotelarzami. Znaczy hotelarze byli skłóceni, hotelarze nas traktowali po prostu wszystkich, całą branżę jako coś niepotrzebnego, coś szkodliwego. To się zmieniło w COVID-zie. W czasie pandemii dogadaliśmy się, co nie było łatwe. Długie rozmowy na Zoomie czy na innych Google Meetach spowodowały, że hotelarze nam zaufali, nam jako stowarzyszeniu, jako przedstawicielom tych przedsiębiorców w branży, i zrozumieli, że mamy takie same cele jak oni, czyli przede wszystkim doprowadzenie do regulacji prawnej rynku najmu krótkoterminowego, nałożenia pewnych norm prawnych na nas, bo nam one też są bardzo potrzebne w codziennej pracy, oraz walka z szarą strefą, która bardzo boli hotelarzy, boli tak samo jak nas, bo wszystko jedno, czy hotel, czy my nie jesteśmy w stanie walczyć z szarą strefą i z cenami typu 200 zł za dobę w Warszawie. Dlatego z hotelarzami, no w tej chwili my jesteśmy, można powiedzieć, po tej samej stronie stołu. Wspólne nasze uzgodnienia poszły do ministerstwa, propozycje regulacji najmu krótkoterminowego w pewnych obszarach poszły jako propozycje wspólne. Hotelarze, często jesteśmy zapraszani na jakieś panele, na konferencje, gdzie potem moderatorzy czy organizatorzy dziwią się, że myśleli, że my się będziemy kłócić, a my mówiliśmy dokładnie to samo i my się często nawet z przedstawicielami hotelarzy umawiamy, że może powiemy, że się nie zgadzamy w czymś, żeby nie było tak nudno. Głos wspólnot, spółdzielni, mieszkańców. Tutaj czasami jest zupełnie inaczej. Jak to wygląda? Tak. Często jest... Znaczy ja już powiedziałem o tym, że tych imprezowych miejsc, takiej sytuacji jest stosunkowo mało w stosunku do liczby rezerwacji ogółem w skali kraju, ale one są bardzo uciążliwe. My musimy pamiętać o tym wszyscy, tutaj też się zwracam do widzów, musimy pamiętać o tym, że profesjonalnym operatorom w żaden sposób nie zależy na tym, żeby tam w takich obiektach dochodziło do jakichś imprez, z dwóch powodów, a nawet z trzech. Podam takie główne powody. Pierwszy to jest taki, że my pracujemy na nie swoich mieszkaniach. My wynajmujemy te mieszkania od właścicieli. Jeżeli do właściciela dojdą informacje, że w tym obiekcie, w tym jego mieszkaniu są imprezy, to nam po prostu ten obiekt zabierze i my nie będziemy na nim zarabiać. Więc nam na tym nie zależy nam na takim scenariuszu. Druga sprawa jest taka, że my musimy ten obiekt przygotować dla kolejnych gości następnego dnia w ciągu kilku godzin. Jeżeli odbywa się tam impreza, to jest niemożliwe. Po prostu nie da się tego nawet doczyścić. Już nie mówiąc o ewentualnych dewastacjach, które są trzecim powodem, a mimo tego, o co apelujemy, nadal niestety goście w takich obiektach są mocno anonimowi. I to działa na naszą niekorzyść i czasem zdarza się, że czują się bezkarni, bo nikt ich za rękę nie złapie, nie będzie wiadomo kto. Polskie prawo też jest kulawe, bo jeżeli były dwie osoby i zdemolowały cokolwiek, no to wtedy prokuratura umarza postępowanie, bo nie wiadomo, który z nich to zrobił, a nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Tak? Trzeba złapać za rękę konkretną osobę, więc jeżeli jest impreza i zostanie coś zdemolowane, no to trzeba mieć ubezpieczenie. I zamknięty obiekt na kilka dni po to, żeby ponaprawiać szkody, żeby pozgłaszać to na policję, pozgłaszać to do prokuratury, czyli do ubezpieczyciela. Nie zależy nam na tym, żeby mieć przestoje kilkudniowe, więc robimy co możemy, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ja cały czas mówię o profesjonalnych operatorach, nie o szarej strefie, bo tutaj niestety w szarej strefie spotykamy się
z taką opinią, głównie samorządowcy się na to skarżą, że te osoby, które są w szarej strefie, to im jest wszystko jedno, co się dzieje w takim mieszkaniu. To są najczęściej właściciele tego mieszkania, którzy nie mieszkają w tym bloku, mają to mieszkanie właściwie odziedziczone lub kupione, wynajmują je przez platformy internetowe i czy tam będzie impreza, czy tam nie będzie imprezy, to im wszystko jedno, bo najwyżej sobie zamkną, mają niskie koszta, to nie jest tak jak u operatorów, że u nas przestój to jest gęste tłumaczenie się właścicielowi i po prostu nie zarabianie pieniędzy. No, a zdarza się nawet, że takie osoby wynajmują przez portale już nie rezerwacyjne, ale bardziej ogłoszeniowe takie mieszkania wprost na imprezy. I te mieszkania są najbardziej uciążliwe dla sąsiadów, które są zupełnie poza kontrolą samorządów, służb i nikt nie wie, co tam się dzieje, nikt nie ma nad tym żadnego nadzoru. I teraz, co my robimy? My na przykład, i to chyba wszyscy operatorzy więksi, czyli tacy, co mają co najmniej kilkadziesiąt mieszkań w zarządzaniu, mają już taki stały rytuał, że jak pozyskują nowe mieszkanie, to ich pracownik robi sobie rundkę po klatce schodowej, przedstawia się sąsiadom, zostawia wizytówki, mówi, co tutaj będzie obok, prosi o to, żeby być informowanym, jeżeli cokolwiek zauważą niepokojącego, bo też nam zależy na tym, żeby sąsiedzi byli dla nas takim pierwszym alarmem, żeby wszczynali ten alarm, zanim cokolwiek wydarzy się w mieszkaniu, też po to, żeby no nie mieć napięku z sąsiadami, też żeby oni mogli spokojnie spać, bo nam przecież nie zależy na tym, żeby im przeszkadzać w żadnym wypadku. Nikt by nie chciał mieć takiego przeszkadzającego mieszkania, cokolwiek by w nim nie było, czy najem krótki, czy długi, czy biuro nawet, pracujące bardzo głośno, a zdarzają się i takie skargi. Korzystamy z technologii, bardzo popularne stają się teraz czujniki hałasu, bardzo tanieją, więc stają się po prostu popularne, a to jest o tyle fajne narzędzie, że recepcja dostaje od razu informację o przekroczeniu progu hałasu, który jest ustawiony i może reagować, może dzwonić do gości, informować ich, że norma została przekroczona, że możemy zerwać za chwilkę umowę zakwaterowania, bo łamany jest regulamin, że możemy zabrać kaucję. Kaucja to jest kolejne narzędzie do takiego prewencyjnego działania na gości i do tego, żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia przy tej anonimowości gości. Jeżeli coś się wydarzy, możemy przekazać dane karty płatniczej służbom i one mogą dotrzeć do osoby, która w mieszkaniu była. I te rzeczy, te czujniki hałasu, ta kaucja, to są takie działania, które w 99% przynoszą skutek. I to widzimy nawet na czujniku hałasu, że telefon z recepcji o godzinie 22, że jest 22 i jest głośno, powoduje drastyczny spadek hałasu, ci po prostu goście sobie wychodzą do miasta. I o to nam chodzi, żeby prewencyjnie działać, żeby nie było hałasu, żeby nie było imprez, że do imprezowania są kluby, jest całe miasto, a nie mieszkania, nie obiekty, w których się w pokojach, tylko w restauracjach swoich czy w barach. A pokoje służą po prostu do usługi noclegowej, dlatego ona się tak nazywa, tak, do spania. I my na przykład zgłaszamy też do ministerstwa potrzebę wymuszenia obowiązkowego montażu czujników hałasu we wszystkich obiektach. Nie mamy żadnych sprzeciwów od operatorów, z którymi o tym rozmawiamy, więc głośno o tym mówimy, ale do tego też trzeba trochę zmienić prawo. Nie w zakresie usług hotelarskich, ale w zakresie działania policji, ponieważ obecnie zakłócanie ciszy nocnej, czyli tego artykułu 52, który mówi o zakłócaniu porządku publicznego, jest traktowane przez policję jako wykroczenie dopiero jeżeli komuś przeszkadza. Czyli nie ma wykroczenia, póki ktoś się nie poskarży. Wykroczenie zaczyna się wtedy, kiedy hałas w nocy komuś przeszkadza. I my jesteśmy wobec tego bezradni, bo jako operatorzy, nie mieszkańcy budynku, dzwonimy na policję, mówimy, że jest impreza w mieszkaniu, które my wynajmujemy i chcemy, żeby zostali uciszeni nasi goście i słyszymy od policji, a komu to przeszkadza. No tak. A I sąsiedzi bawią się wspaniale na przykład. I wtedy my musimy mieć wtedy jakiegoś zaprzyjaźnionego sąsiada, którego prosimy o to, żeby on powiedział, że to jemu przeszkadza. Nie jesteśmy w stanie inaczej poprosić policji o nałożenie mandatów na naszych gości lub o asystę przy wymeldowaniu.
Prosimy dlatego jako jeden z naszych postulatów o zmianę kwalifikacji tego wykroczenia przez policję jako prewencyjne, czyli po to, żebyśmy mogli działać prewencyjnie, wzywając policję, żeby to nie przeszkadzało sąsiadom. No, jeżeli to nie zostanie wprowadzone, dalej będziemy mieli trochę związane ręce i będziemy mogli reagować dopiero wtedy, kiedy tak już reagować w tych ekstremalnych sytuacjach, dopiero kiedy sąsiedzi już będą wkurzeni po prostu, a nie o to nam chodzi. Dużo, widzę, opowiedziałeś już o kolejnym temacie, który miałem poruszyć i prawie go wyczerpałeś, czyli regulacje prawne i postulaty branży. Ja od siebie powiem jedną rzecz, bo wiem, że jest jakaś ustawa przygotowywana teoretycznie, która ma regulować krótki najem i powiem, co mi się nie podoba. Osobiście mi się nie podoba to, że na to, czy może być mieszkanie w krótkim najmie, decyzję ma teoretycznie pozwolenie, czy jak zwał, tak zwał, wydawać na przykład wspólnota mieszkaniowa. Bo to by oznaczało, powiem Ci, że chyba nam się udało już przekonać ministerstwo, że nie tędy droga. Ja może skończę, dlaczego mi się to nie podoba, bo mi się to nie podoba dlatego, że mogłoby to być w takiej sytuacji, że wspólnota mieszkaniowa uznałaby, aha, nie lubimy Nowaka, to Nowak zgody nie dostanie, a Kowalski dostanie. Albo jest przepis, który umożliwia takie wynajmowanie, albo jest przepis, który uniemożliwia takie wynajmowanie, niezależnie od zgody kogoś tak dziwnego jak wspólnota mieszkaniowa. Jeżeli ktokolwiek był kiedyś na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, na przykład walnym, no to chyba wie, o czym ja mówię. Natomiast właśnie, czego wy się domagacie w tych, to nie tylko wam zależy, bo na przykład nawet to taki obowiązek donoszenia do Urzędu Skarbowego i rejestracji narzucany na Airbnb, to wbrew pozorom bardzo im się podobał, bo oni też mają problem z ludźmi, którzy mogli wyłudzać pieniądze przez taki system rezerwacyjny, a potem po prostu nie przyjmować gości. I to dla takich znowu systemów też jest porażka, bo przecież jeżeli ludzie by się nauczyli, że to jest niepewny taki wynajem krótkoterminowy, no to by po prostu przestali rezerwować. Więc tak już na zakończenie, przechodząc do podsumowania, co wy oczekujecie od naszych władz polskich, że one zrobią z tym krótkim najmem i czy one w ogóle są chętne do zrobienia czegokolwiek tak naprawdę, bo zdaje się, że to jest trochę jak opowieść o Yeti. Tak, jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to odniosę się do tego, co powiedziałeś. U nas na przykład w Polsce bardzo popularnym przestępstwem stało się wynajmowanie mieszkania przez portal rezerwacyjny, przez przestępcę i udostępnianie go na platformach na wynajem długoterminowy. Braniu kilku kaucji od kilku osób i znikaniu. I czego my się domagamy? My na przykład domagamy się fizycznego oznaczenia na drzwiach wejściowych obiektu, że ten obiekt jest w najmie krótkoterminowym. To oczywiście od razu by takie przypadki wyeliminowało, bo każdy by przychodząc do takiego mieszkania widziałby to oznaczenie i nie dałby się nabrać. Więc pewne pomysły, które my podrzucamy, mają na celu no nie tylko nasz komfort, ale też unikanie pewnych sytuacji w naszych mieszkaniach. My w tej chwili domagamy się przede wszystkim zdefiniowania usług zakwaterowania, tak żeby już nie było wątpliwości, czym my jesteśmy. I też ta definicja ma służyć samorządom, bo samorządy nie mają się do czego odnieść, nie mają takiego odniesienia ustawowego, żeby wprowadzać przepisy na swoim terenie. Więc to jest też bardzo ważne dla samorządowców. My domagamy się też likwidacji szarej strefy i ta ustawa ma przede wszystkim wprowadzić centralny rejestr obiektów noclegowych, czyli ma to zdjąć z barków samorządów gminnych i ma być prowadzone centralnie. Unia Europejska nakazuje, żeby to wydarzyło się do maja 2026 i żeby każdy obiekt legalnie działający posiadał wtedy numer, bez którego nie będzie mógł funkcjonować na platformach rezerwacyjnych. Niestety nic nie mówi o tym, jak szara strefa będzie funkcjonować na platformach, które nie są rezerwacyjne, a reklamowe, bo w tej chwili na platformach takich jak Facebook, jak OLX działa sobie szara strefa i ona będzie działać dalej, bo nie ma żadnej rozmowy na temat tego, jak to ukrócić. To tutaj zostawiam to Ministerstwu Finansów, niech się wykazuje. Więc
potrzebujemy likwidacji szarej strefy, co ma załatwić rejestr, do którego mają być dopuszczone wyłącznie podmioty gospodarcze. My tego oczekujemy. Co dalej? My proponujemy uzgodnione razem ze środowiskiem hotelarskim minimalne wymagania dla obiektów najmu krótkoterminowego. W tej chwili obowiązuje załącznik do rozporządzenia, który został przygotowany w 1997 roku, nowelizowany później na początku lat 2000, kiedy nie było jeszcze najmu krótkoterminowego w obecnym rozumieniu, więc my się tam nie znaleźliśmy. I teraz samorządy, które mają obowiązek prowadzić rejestr i sprawdzać takie wymagania, no, robią różne fikołki i kombinują, jak skorzystać z tego rozporządzenia, gdzie nas nie ma, i wybierają sobie po prostu z różnych typów obiektów różne wymagania i wpisują u siebie na listę, czyli na przykład, że musimy mieć 60-watową żarówkę sztuk minimum 1 i się same z tego śmieją, bo już nie ma 60-watowych LEDów, że musimy mieć taboret i że musimy mieć półkę na szczoteczkę do zębów. No tam są takie wymagania, więc my przygotowaliśmy właśnie, tak jak mówię, razem z hotelarzami, bo im bardzo zależało na tym, żebyśmy wymagania mieli i nam też zależy, żebyśmy wiedzieli, jakie są te wymagania i żeby one były jednolite, i taką propozycję do ministerstwa wysłaliśmy wspólnie. To jest taki drugi główny postulat i oczywiście do tego trzeba przygotować razem ze strażakami i z sanepidem, trzeba przygotować te szczegółowe wymagania przeciwpożarowe i higieniczno-sanitarne. To jest taki drugi pakiet, a trzeci pakiet to był taki pakiet, który nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą przy poprzednim Twoim pytaniu, czyli alternatywa dla tak zwanych zgód wspólnot. Nam też się ten pomysł bardzo nie podobał. Słyszeliśmy też od samorządów, to chyba gminy górskie, tak, któryś z tamtych burmistrzów powiedział, że w Polsce obowiązuje kultura Kargula i Pawlaka. I on sobie właśnie dlatego nie wyobraża, żeby wspólnota mogła decydować o czymkolwiek. Przecież o tym ja powiedziałem, dokładnie. Kraków bardzo mocno mówił o tym, że to jest niekonstytucyjne, bo jest prawo własności i nie ma jak tego zmienić. Bardzo dużo było głosów o tym, że przecież wspólnoty i spółdzielnie nie mają prawnego umocowania do decydowania o prywatnych lokalach. One są powołane do decydowania o częściach wspólnych, no i spółdzielnie mogą jeszcze sobie handlować mieszkaniami i stawiać jakieś budynki na swoim terenie, ale nie mają żadnego prawa ingerencji w prywatne lokale. Więc trzeba by zmienić bardzo dużo prawa, dać dużo pieniędzy samorządom na procedurę odwoławczą, ustalić tę procedurę odwoławczą w ogóle. My bardzo mocno naciskaliśmy różne środowiska na wsparcie nas w walce z tym pomysłem i chyba nam się udało, bo ostatnio ministerstwo mówi o tym, że nie znajdzie się to w ustawie. My byliśmy jako środowisko bardziej skłonni powierzyć pewne prerogatywy w ręce samorządowców, bo jeżeli ktoś ma decydować w ogóle o polityce dotyczącej lokali, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, no to uważamy, że powinien to być samorząd, ale w pewnych ramach też nie chcemy, żeby jak dojdzie do władzy jakiś populista w jakiejś gminie, żeby on wykorzystał takie prawo i popłynął na fali walki z najmem krótkoterminowym i zakazał go zupełnie i sobie poszedł na przykład do Sejmu i zostawił gminę bez żadnych wpływów z turystyki. Ja się tutaj rękę podnoszę, bo muszę się troszeczkę wtrącić. Oczywiście wiele osób mówi o świętym prawie własności, to ja uprzejmie informuję, że w Polsce nie ma świętego prawa własności, bo z własności można sobie czerpać pożytki, jeżeli się postępuje zgodnie z regułami współżycia społecznego, a mamy też taki wierszyk, chyba tego każdy zna, gdzie kończy się słowami wolność Tomku w swoim domku, czyli jak to było tam Paweł w jednym stali domu, Paweł na górze, Gaweł na dole lub odwrotnie, nigdy nie pamiętam kto gdzie mieszkał. Jeden był spokojny, nie wadził nikomu, a drugi ciągle wyczyniał swawolę. I to jest odwieczny problem, kto jest twoim sąsiadem, bo tak mówiąc prościej, to wolność moja kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiej osoby. I tutaj ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby ktoś, kto mając mieszkanie, wynajmował sobie mieszkanie w najmie krótkoterminowym pod warunkiem, że mi ci lokatorzy nie będą wadzili, tak?
czyli będzie cisza, spokój, to niech sobie przychodzi kto chce. No, I wszystkim na tym zależy i to jest właśnie to najzabawniejsze. jest, bo głównym problemem są ci może czasami rozdmuchiwani, a czasami niegdzie ci balangowicze, bo oni faktycznie istnieją. Ale z drugiej strony, co mogą te samorządy? Samorządy to mają swoje prawo, które mówi o tym planowanie przestrzenne. Wybudowano budynek mieszkalny na terenie przeznaczonym pod mieszkania, pod funkcję mieszkalną, nie pod funkcję hotelarską i nie pod funkcję biurową. Specjalnie o tym mówię, dlaczego biurową. I ktoś kupił sobie mieszkanie w takim budynku, bo wiedział, że tam będą mieszkania, tam będą wszyscy mieszkali. I teraz z jednej strony ma na przykład jakieś balangi ciągle w najmie krótkim, a po drugiej stronie, za drugą ścianą ma sąsiad, no teraz już się akurat nie pisze na maszynach, ale jako inne biuro, które używa czegoś hałaśliwego, tak, na przykład. Ani jedna, ani druga funkcja nie jest mieszkalna. I to powinno być jakoś rozsądnie, uważam, uregulowane. Nie jestem zwolennikiem zwalczenia w ogóle najmu krótkiego, tylko jego uregulowania, ale rozsądnego, bez. Protestuję, tak jak powiedziałem, właśnie dlatego powiedziałeś sam, że mentalność Kargula i Pawlaka, no to właśnie jest odwołanie do wspólnot. Samorządy mogą, ale to trzeba uregulować też właśnie to planowanie przestrzenne, żebyś wiedział, gdzie kupujesz i jakiego możesz mieć sąsiada. My tak, ale bardzo ważną rzecz powiedziałeś, to teraz ja się pozwól wtrącę, żeby inwestor mógł podjąć decyzję o tym, co kupuje, to muszą być bardzo szczegółowo przygotowane właśnie te wszystkie wymagania wobec obiektów, to o czym wspomniałem, bo w tej chwili kupowanie, są operatorzy, którzy kupują na przykład kamienicę, remontują ją i tam robią remont krótkoterminowy, a potem przychodzi strażak i inspektor Peposz i mówi, że tu jest źle zrobiona wentylacja. No źle zrobiona według niego, bo nie ma przepisów, nie ma żadnych wytycznych, żadnych wymagań. Dlatego dla inwestorów też bardzo ważne są te wymagania wobec obiektów. To jeszcze raz o tym podkreślę, bo w tej chwili planowanie zakupu to jest tak trochę takie strzelanie na ślepo i patrzenie, czy się trafiło. No, to jest tych wątpliwości dużo, bo wspomnę no premier podobno dzisiaj pojechał w dniu, w którym nagrywamy, to nie w którym opublikowaliśmy ten film, pojechał walczyć w Unii z ETS-2, podobno. Co wywalczy, zobaczymy, ale czy wiecie, że w ogóle wejdzie nowe rozporządzenie dotyczące świadectw energetycznych i to może, jeżeli będziemy rozwijali dalej i szli na przykład w kierunku niektórych krajów Unii Europejskiej, bo Polska ma tendencję do rozszerzania przecież takich rozporządzeń różnych, może się okazać na przykład, że niektóre lokale wy byście sobie kupili pod ten najem krótkoterminowy, a wam powiedzą, że to się w ogóle nie nadaje, bo jest klasa jakaś tam fatalna, a te klasy będą nowe i bardziej wymagające niż to, co było do tej pory w rozporządzeniach i w dodatku ilości energii obliczonej według starego świadectwa nie można w prosty sposób przeliczać na to, co będzie w nowym rozporządzeniu, więc się nie cieszcie, że macie klasę C, bo się może okazać, że macie nagle klasę G budynku. Tak to wygląda, więc macie zagadkę, co kupować. Tak, jeszcze trzeba też wspomnieć o tym, że w dniu, w którym nagrywamy, cały czas jest nieopublikowany projekt ustawy, który miał być opublikowany przedwczoraj, więc może tak się okazać, że wtedy, kiedy już to oglądacie, to my skrzętnie z Tomaszem czytamy, co jest napisane w ustawie i czy nasze postulaty zostały tam wprowadzone, bo cały czas tego nie wiemy. Jeszcze pozwól, że dokończę, bo mówiłem o tym trzecim filarze naszych postulatów do ustawy. To były te alternatywy dla zgód wspólnot, czyli likwidacja szarej strefy, wprowadzenie takiego pakietu, oznaczenie składającego się z oznaczenia mieszkania czy domu, tabliczką jakąś z informacją o tym, że obiekt jest wpisany do centralnej ewidencji, z numerem z tej ewidencji i na przykład z kodem QR, który można zeskanować i dostać się do tego rejestru i przeczytać, jaki jest chociażby numer kontaktowy do danej firmy, jaka jest nazwa firmy, czy jaka jest nazwa obiektu, żeby tam był dostęp do wszystkich danych i żeby ten numer, to jest drugi postulat z tego pakietu, był odbierany całodobowo, żeby można było o każdej porze zadzwonić.
I nie tylko dlatego, że jest impreza, ale na przykład dlatego, że wybuchł pożar w tym mieszkaniu albo że zalewany jest sąsiad. Więc tutaj ten kontakt musi służyć wielu różnym sytuacjom. I trzeci element, no to te czujniki hałasu, o których już mówiłem, też obowiązkowe, żeby było dopełnienie tego pakietu prewencyjnego, który byłby alternatywą dla tych obiektów, które mogą przeszkadzać sąsiadom. To jest zmiana kwalifikacji właśnie zakłócania ciszy nocnej z tej obecnej na prewencyjną, czyli żeby nie musiało być osoby poszkodowanej, żeby nie musiało być tego skutku dla wezwania przez nas policji do rozpędzenia imprezy. I jeszcze jedna rzecz. My bardzo chcemy, i to teraz się nie da tego zrobić w ustawie, na którą bardzo, bardzo czekamy, nie da się tego zrobić w tej, ale liczymy na to, że uda się to zrobić w najbliższych latach i mamy bardzo szerokie grono chętnych do współpracy, a chodzi mi mianowicie o centralny, państwowy rejestr meldunkowy. Czyli taką platformę, w której goście musieliby się zameldować i operator dostawałby dopiero informację, że goście już się zameldowali w bazie, można ich wpuszczać do obiektu. Miałoby to dotyczyć i tradycyjnych hoteli, i tych obiektów nieklasyfikowanych. Chodzi nam o brak anonimowości gości. O to, żeby z jednej strony dla nas było jak najmniejsze ryzyko dewastacji, wyłudzeń, oszustw, ale też dla państwa, żeby to było zapewnienie chociażby realizacji ustawy Lex Kamilek, czyli ochrony małoletnich przed molestowaniem, a 3-literowe i 2-literowe służby są bardzo zainteresowane śledzeniem przemieszczania się pewnych osób, które mogą być podejrzewane o różne akty, czy terroryzmu, czy po prostu osoby, które są zarejestrowane jako przestępcy, którzy zwiali, bo w tej chwili operatorzy się spotykają ze sobą i na przykład dyskutują, a ile u Ciebie było Michaelów Jacksonów w tym roku? Czy nie wiem, Madonny, tak, albo Jezusów Chrystusów, no bo takie dane co można... z rejestracją kartą? Przepraszam, bo to musisz przecież kartą zapłacić, to jest jakaś identyfikacja, czy nie ma? Ale te dane posiadają operatorzy, czyli portale rezerwacyjne, Booking czy Airbnb i nie ma szansy dla polskich służb, żeby dostać się do tych danych. To jest po prostu niewykonalne. To jest współpraca międzynarodowa, to jest ściganie przez kilka krajów często takiej osoby, która posłużyła się chociażby kradzioną kartą i zawsze słyszymy od prokuratury, że to się nie opłaca Polsce po prostu, bo to jest za droga impreza, żeby nie wiem, dla paru tysięcy złotych ją uruchamiać. Więc nam pozostają przy sytuacjach wyłudzeń, przy sytuacjach dewastacji zostają nam tylko ubezpieczenia, więc też lobbujemy za tym, żeby taki rejestr wprowadzić na wzór innych krajów, bo to działa w innych krajach. W Chorwacji jest świetny system e-Visitor i każdy, kto jechał do Chorwacji, wie, że musi wcześniej zameldować się przez aplikację, wpisać swoje dane, zeskanować dokument tożsamości, a operator nie posiada tych danych, nie ma do nich dostępu, on po prostu dostaje tak przysłowiową zielone światło, że już może wpuszczać danych gości do danego obiektu. No cóż, wielki brat, M-Obywatel na każdym kroku. Ale żeby skończyć naszą audycję długą, to od razu zaproszę Ciebie na audycję, jak się pojawi projekt ustawy. To będzie o czym porozmawiać. Widzimy chyba też z tego wszystkiego, że problem z krótkim najmem istnieje. Jest to od wielu lat działające, ale nie do końca uregulowana forma najmu i w ogóle chyba istnieje, tak szczerze mówiąc, to problem z całym polskim prawodawstwem, które jest mocno nieprecyzyjne i dopuszcza do wielu interpretacji. Chcę, żebyście nam pisali w komentarzach to, co sądzicie o krótkim najmie, ale nie tylko. Chyba że masz jeszcze jakieś słowo na zakończenie, bo inaczej zmierzamy do końca. No, ja mam przede wszystkim to, że to nie jest najem, więc to jest takie słowo na zakończenie, tak? To jest usługa hotelarska, usługa zakwaterowania i rzeczywiście potrzebuje regulacji, o której sama branża o nie walczy, bo my sami nie wiemy, jakie usługi prowadzimy, czy słuchać Ministerstwa Finansów, czy Ministerstwa Sportu. No jak trzeba zapłacić podatek, to trzeba pytać Ministerstwa Finansów, no bo kogo innego, no ale jak się prosi o jakieś wsparcie, no to Ministerstwa Sportu i tak krążymy. No.
Dlatego Jasne, ja jasne. pozostaję przy tym słownictwie krótki najem, chociaż wasze stowarzyszenie jest od wynajmu krótkoterminowego, to też różnica, bo najem to jest ten, co bierze najemca, a wynajmujący to jest ten, co ma. Słuchajcie, Tak jest. zapraszam was do subskrybowania kanału, do dawania łapek, na szkolenia na syben24.pl, do proponowania nam również nowych tematów i na tym etapie dziękujemy. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję. No